Witam wszystkich ponownie. Sezon śliwkowy w pełni, więc nie może zabraknąć ciasta ze śliwkami. Więc dzisiaj pokażę Wam kruche, tradycyjne ciasto właśnie z tym owocem. Moje ulubione. Idealne do kawy. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od przygotowania ciasta kruchego. Mam już w misie robota przygotowaną mąkę pszenną tortową 450 gramów. Dodam sobie do niej 5 żółtek, które oddzieliłam od białek. Białka wykorzystamy później. Żółtka dodaję do mąki. Dodaję również 2 łyżki cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i 250 gramów zimnego masła. Pokroiłam sobie go w kosteczkę. I zagniatamy gładkie ciasto. Oczywiście można zrobić to normalnie, w tradycyjny sposób na stolnicy. Kruche ciasto mamy zagniecione. Podzielę je mniej więcej na 2 w miarę równe części. Każdą zawinę osobno w folię spożywczą. I wstawię do lodówki na około 1 godzinę. Minęła godzina. W międzyczasie wydrelowałam sobie śliwki. Wyjmujemy jedną część ciasta. Musimy ją rozwałkować na spodzie blaszki. Blaszkę mam o wymiarach 24 na 28 cm. Ja mam taki mały wałeczek, który obtoczyłam w mące i pomogę sobie nim. Możecie rozwałkować również ciasto poza blaszką i po prostu przełożyć. To już jak wolicie. Ciasto nakuwamy widelcem w kilku miejscach i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza góra-dół i podpieczemy około 20 minut. Śliwek mam około pół kilograma. Możecie zostawić je w połówkach lub jeszcze na pół. Potem będzie łatwiej kroić ciasto. Ciasto się już kończy piec. Możemy ubić białka. 5 białek, które zostawiliśmy sobie z ciasta. Ubijamy ze szczyptą soli. Jak się mocno spienią, to dodamy szklankę cukru. I będziemy ubijać jeszcze kilka minut. Białka ubite, możemy dodawać cukier. Razem z cukrem ubijamy jeszcze kilka minut. Na koniec dodamy łyżkę mąki ziemniaczanej, dużą łyżkę i jeszcze tylko z nią zamieszamy. Ciasto wyjęłam z piekarnika. Jest jeszcze gorące. Piekarnika nie wyłączamy. Układamy śliwki na cieście skórką do dołu, jedna obok drugiej. Na śliwki wykładamy ubite białka delikatnie i rozsmarowujemy po wierzchu, tak żeby nie poprzesuwać śliwek. Na koniec jeszcze wyjmujemy drugą połówkę ciasta z lodówki i ścieramy na wierzch na tarce o grubych oczkach.
Tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika dalej rozgrzanego do 180 stopni góra-dół, tak jak piekliśmy spód kruchy i będziemy piekli jeszcze około 50 minut. Teraz musimy tylko poczekać, aż przystygnie i możemy zajadać. Jeszcze odrobina cukru pudru na wierzch i możemy kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTubie. Do usłyszenia!